naszego pokazu. Marcel Bździak z klasy drugiej. Proszę Marcel. Marcel przyprowadził na szkołę. Przyjechał C40 z 60 roku, czyli ciągnik prehistoryczny, ale po kapitalnym remoncie i prezentuje znakomity. Marcel był jako naszego pokazu. Prosimy o dla Marcela. Marcel przejedzie, pokaże się wszystko. Drugi ciąg pilotażowy to pani Dominika Turp, profesor. Przyjechała ciągnikiem marki Kers Luxus o mocy 120 koni mechanicznych. Ciągnik wyposażony w ładowarkę kołowy firmy LI w Case'a. Ciągnik posiada 32 biegi do przodu i tyleż do tyłu. Zainstalowana ponadto nawigacja GPS. Pani profesor Porła. Teraz kolejny uczestnik to Adam Pijanowski z klasy trzeciej z kosiarką Fana i ciągnikiem Deutschfahrt o mocy 110 koni mechanicznych. Skrzynia przekładowa pozwala osiągnąć prędkość 40 km na godzinę. Ciągnik jest z 2015 roku. Szerokość kosiarki 3 metry i Adam będzie kosił. Kolejny uczestnik to Piotr Chryjek z klasy czwartej. Piotr przyjechał ciągnikiem John Deere 6430 Premier z kosiarką Kun. Kosiarka posiada 8 tarcz koszących i jest z 2021 roku. Piotrek za chwileczkę pokaże nam pracę tą kosiarką. Ciągnik ponadto wyposażony w ładowacz czorowy i rozwija prędkość do 40 km na godzinę. Chwileczkę potrwa to, bo chłopacy muszą skończyć nam kawałek pola. Piotrek już się rozwija. I za chwileczkę będzie kosił. Jakiś problem techniczny. O, landeta.
dla bezpieczeństwa musi być opuszczona. I Piotrek rusza. Piotrek rusza, a za nim to samo czynność wykonuje Adaś Pijanowski. Jeżeli użytek jest skoszony, to kolejną czynnością jest przetrząsanie. I będziemy mieli teraz kilka przetrząsaczy zielonki, przetrząsaczy siana. Jako pierwszy podjeżdża do nas Kamil Beszterda z klasy 4 z nawigatorem Julią Plak. Kamil przyjechał ciągnikiem Case Farmal 95U z 2016 roku. Jest to ciągnik o mocy 95 koni mechanicznych, osiągający maksymalną moc 120 koni. Rewers elektrohydrauliczny, to znaczy, że nie trzeba używać sprzęgła do zmiany biegów. I ciągnik jest agregatowany z przetrząsarką Pronar PWP 530 z 2018 roku o szerokości roboczej 5,3 metra. Przetrząsarka rozkładana hydraulicznie. No, zrobiła nam troszkę kurzu, ale to nic. Wojtek jeszcze czeka, Wojtek jeszcze nie jedzie. Kolejny uczestnik, który również będzie przetrząsał skoszoną tutaj zieloną masę, to Osiński z klasy B. Przyjechał ciągnikiem Zetor 5211 z 86 roku o mocy 45 koni. Skrzynia przekładowa ma 10 biegów do przodu i 2 do tyłu. Ciągnik ma klimatyzację taką, że latem trzeba otworzyć okno i wtedy jest chłodniej. Maszyna to przetrząsarka karuzowa Pronar z 2 karuzami o szerokości 2,7 metra. Kolejny uczestnik, który podjechał również z maszyną do przetrząsania, to Bartek Grelka z klasy 4. Bartek przyjechał ciągnikiem klas Celtis 456 RX z ładowaczem czołowym i chwytakiem do bel. Przetrząsarka ma szerokość 5,4 metra, rozkładana hydraulicznie. Ciągnik 110 koni mechanicznych, który rozwija prędkość do 40 km na godzinę. Już się Bartek rozkłada i za chwileczkę będzie przetrząsał. A chłopacy koszą, cały czas koszą resztę użytku. Czyli na razie mamy wykonywane dwie czynności: koszenie i bezpośrednio po tym przetrząsanie. Musimy poczekać, aż wszystko będzie skoszone, żeby można było to wszystko zebrać, więc 3 przetrząsarki bardziej wydajne niż kosiarki. Ale za chwileczkę będzie wszystko skoszone.
Koszenie za chwileczkę będzie zakończone. Ścięta masa została przetrząśnięta i teraz należy ją wgrabić na pokosy, żeby można ją później zebrać w belę. Przed zgrabianiem przyjechał do nas Wojtek Szukała z klasy 4 ciągnikiem Fendt 312 Vario Profi Plus z 22 roku. Ciągnik czterocylindrowy o mocy 123 koni mechanicznych, wyposażony w nawigację RTK z dokładnością do 2,5 cm. Zgrabiarka dwukaruzelowa z centralnym odkładaniem pokosu firmy Fendt Farmer z 2022 roku, szerokość robocza 7,2 do 8 metra. Czyli mamy skoszoną masę, przetrząśniętą i teraz jest to wgrabiane na pokosy, żeby można dalej to zebrać. Podjeżdża do nas kolejny uczestnik, jest to Piotr Najdek z klasy 3. Piotrek przyjechał ciągnikiem Massey Ferguson 6713S o mocy 150 koni mechanicznych, rok produkcji 2020, ciągnik wyposażony w przedni trójpunktowy układ zawieszenia, amortyzowana przednia oś, udźwig tylnego podnośnika 8 ton. I ciągnik ma 24 biegi do przodu i 24 biegi do tyłu. Ciągnik jest z agregatorem z prasą zmiennokomorową Leiry Felger, wyposażoną w rotor, z opuszczaną hydraulicznie podłogą i odrzutnikiem balonu. I Piotrek zaczyna nam zbierać już tą skoszoną, przetrząśniętą i zgrabioną masę, zbierać w baloty. Drugi uczestnik z prasą to Filip Nowak, którego nawiguje Kinga Dankowska, żeby dobrze jechał. Filip przyjechał ciągnikiem klas Arion 610C z 2012 roku. Ciągnik posiada 6-cylindrowy silnik o mocy 130 koni mechanicznych, amortyzowaną kabinę i elektryczny rewers. Jest on połączony z prasą zmiennokomorową marki Fendt 4160V, również z 2012 roku. Może on robić belę w rozmiarze od 80 do 165 cm. Ta prasa jest wyposażona w komputer, rotor, hydraulicznie opuszczaną podłogę i haki w komorze. Nie wiem za bardzo co to znaczy, ale tak tutaj Filip napisał i pewnie jest to istotne. I Filip za chwilę zacznie zwijać baloty. Zielonka jest wygrabiana, prasowana i za chwileczkę będzie folią. Podjeżdża do nas teraz Wojtek Słodzinka z klasy 3, ciągnikiem Deutschwar Agrofarm 420 Profiline o mocy 100 koni mechanicznych. Ciągnik osiąga prędkość 44 km na godzinę, ma udźwig podnośnika 6600 kg i zauważcie, co teraz powiem, 60 do przodu i 60 biegów do... Wojtek podjechał samozaładowczą tory. Raz. Wojtek podjechał samozaładowczą owijarką Bell. Myślę, że to będzie wyglądać lepiej. I będzie tą belę owijał folią.
To kolejny etap procesu zbioru zielonych. Dla tych, którzy są niewtajemniczeni, ale już to oczywiście widzieli, było koszenie, było przetrząsanie, było cały czas jest zgrabianie na pokosy, prasowanie i teraz będzie obijanie folią. Wojtek będzie obijał to folią. To jest samozaładowcza owijarka. Sama sobie dole chwyci, załaduje i teraz będzie tak ręcznie owijać. Chcę tylko powiedzieć, że w pracach polowych to ładnie, pięknie wygląda, jak sobie oglądamy to na filmach, że wjeżdżamy, maszyny jadą, ta praca szybko ubywa, jest wydajność, jest jakość. W warunkach polowych bywa to różnie. Różne rzeczy się czasami mogą przydarzyć, no i na to też trzeba być przygotowanym. Także to są typowe warunki polowe, to nie jest wyreżyserowane, sami nie wiemy, co się tutaj może zdarzyć, jak to się zakończy, ale mamy nadzieję, że zakończy się to wszystko dobrze, szczęśliwie i że te pokazy do końca się odbędą w sposób taki przede wszystkim bezpieczny, sprawny i że coś z tych pokazów też się dowiecie. Piotrek już wyjechał, to znaczy, że skończył pracę tą prasą. Panie Pawle, jak sytuacja? Moment. Pojawił nam się Kuba Matysik z rozsiewaczem nawozu, bo jeżeli mamy już zebrane to, co na polu urosło, no to możemy wysiać nawóz i możemy wykonywać kolejne prace. Jakub przyjechał do nas ciągnikiem Kubota 110 GX o mocy 110 koni mechanicznych z 2012 roku.
Ciągnik rozwija prędkość maksymalną 40 km na godzinę. Ma udźwig podnośnika 5 ton, 24 biegi do przodu, 24 do tyłu i jest on zagregatowany z rozsiewaczem nawozów Sulki, który ma szerokość rozrzutu do 30 metrów. Kuba jedzie z nawigatorem, tym pilotuje go Arek Martyła, nasz absolwent sprzed kilku lat chyba już. Następnie rozsiewacz nawozu, tutaj ciekawostka, przyjechały do nas dziewczyny z technikum, z drugiej klasy technikum weterynarii. Agata Wójcik z Magdaleną Przątką. Ciągnik marki John Deere 6230 Premium z roku 2010 o mocy 130 koni mechanicznych, masa ciągnika 5600 kg, 6 biegów do przodu, na każdym biegu 4 tak zwane półbiegi. Ciągnik zagregatowany z rozsiewaczem nawozu marki Rauch z 2010 roku o pojemności 1800 kg. Szerokość robocza maszyny, szerokość rozrzutu 15 metrów. Rozsiewacz ma hydraulicznie otwierane zasyp wysiewu i posiada 2 talerze wysiewające nawóz. I dziewczyny ruszają z tymże rozsiewaczem. Kolejny rozsiewacz nawozów. Przyjechał nim Maciej Piechocki z klasy drugiej B, ciągnikiem marki New Holland T4 85 z 2015 roku. Ciągnik o mocy silnika 85 koni mechanicznych, rozwijający prędkość 40 km na godzinę i zaagregatowany jest rozsiewaczem nawozów marki Kwerneland CL. Maksymalna szerokość rozrzutu nawozu przy tym rozsiewaczu to 24 metry. I prosimy, jeżeli pan Paweł zezwoli, to możemy wjechać, a jeżeli nie, to chwileczkę jeszcze czekamy. Swoją obecność sygnalizuje właśnie Piotrek Strzelecki z klasy 4. Czekałem, aż przestanie trąbić, żeby było mnie chociaż troszeczkę słychać. Przechodzimy do kolejnego etapu. Po zbiorze, po nawożeniu przechodzimy do uprawy, tak zwanej uprawy na początek pożniwnej, czyli takiej uprawy płytkiej. Zaprezentujemy tutaj teraz kilka agregatów talerzowych, które do takiej uprawy właśnie służą. Pierwszym z nich przyjechał, tak jak już powiedziałem, Piotr Szczelecki z klasy 4. Przyjechał ciągnikiem Massey Ferguson 6480 Dyna-6 z 2008 roku. Ciągnik wyposażony, ciągnik ma silnik 6-cylindrowy o mocy 155 koni mechanicznych, udźwig podnośnika 8 ton i prędkość, którą może rozwinąć 53 km na godzinę. Brona talerzowa marki Tolme do szerokości 3 metry, waga 1300 kg z 2022 roku. Z tyłu występuje wał rurowy i ma talerze o średnicy 560 mm. Kolejna brona talerzowa jest zagregatowana z ciągnikiem, którym przyjechał Maciej Piaskowski z klasy 3B. Ciągnik Deutschfar Agroton M625 2012 roku o mocy 163 koni mechanicznych. Skrzynia przekładniowa Power Shift, udźwig podnośnika 9200 kg. I z tym ciągnikiem jest zagregatowana brona talerzowa marki Grano System Shark SH o szerokości 3 metry, mająca 2 rzędy talerzy uzębionych o średnicy 560 mm. Rozstaw między talerzami 75
centymetrów. Coś mi tutaj to nie pasuje, bo widzę, że jest raczej gęściej chyba, ale tak jest napisane. Z tyłu jest wał rurowy i do tej brony talerzowej można by doczepić jeszcze siewnik. Jest wyposażony w tak zwany hydropak, czyli można dołożyć do tego jeszcze siewnik i za jednym przejazdem wykonać i uprawę, i siew. Kolejny uczestnik to Adam Kliński z klasy drugiej B. Przyjechał z torem Forterra 125 z 2012 roku o mocy 122 koni mechanicznych, 16 biegów do przodu, 12 biegów do tyłu, ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy marki Hydramet, zagregatowany z broną talerzową marki Grano System Shark o szerokości 3 metrów z 2018 roku i z przodu jest doczepiony siewnik rzutowy do poplonów marki Siewmet o pojemności zbiornika 110 litrów i może ten siewnik rozsiewać poplony na szerokość od 2 do 22 metrów. Cały czas mamy zwijane baloty, cały czas mamy owijane, odstawiane na bok, a my już tutaj prezentujemy sprzęt do uprawy roli. Kolejny uczestnik i tutaj mamy chyba poza panią profesor Dominiką pierwszą dziewczynę, nie drugą dziewczynę, to były już dziewczyny z weterynarii na ciągniku. Jest to Marysia Ciesielska, która przyjechała z bratem, z Markiem, który jest naszym tegorocznym absolwentem. Przyjechali oni ciągnikiem Case Maxum MX120 z 2002 roku o mocy znamionowej 120 koni mechanicznych. Skrzynia przekładowa pozwala rozwinąć prędkość 40 km na godzinę. Oczywiście to ciągnik z napędem na 4 koła i jest do tego ciągnika doczepiona brona talerzowa firmy również Grano System o szerokości 3 metrów z 2 rzędami talerzy i zakończona wałem Packera. Tam mieliśmy wały rurowe, tutaj mamy z tyłu inny wał. Ten wał nazywa się wałem Packera. I jeżeli pan Paweł da sygnał, to możemy pracować tym narzędziem. I przechodzimy teraz do sprzętów nieco większych. Podjeżdża do nas Adrian Galas z klasy pierwszej, który wiezie ze sobą siostrę, która niestety nie przyszła do nas do szkoły, ale bardzo tego podobno żałuje i niech sobie żałuje, z tego się cieszymy nawet. Przyjechał do nas ciągnikiem John Deere 7R310 o mocy 310 koni mechanicznych, ale maksymalna moc tego ciągnika to może być 341 koni mechanicznych. Ciągnik rozwija prędkość 55 km na godzinę, czyli trzeba sobie zdać sprawę, że może być złapany na radarze na obszarze zabudowanym i zapłacić mandat. 23 biegi z możliwością włączenia pełnego automatu. Ciągnik benzynowy, można powiedzieć, 22 roku, wyposażony w system GPS. Waga ciągnika to 11,5 tony, silnik o pojemności 9 litrów 6-cylindrowy. Maszyna to brona talerzowa firmy Grano System o szerokości roboczej 5 metrów, rozkładana hydraulicznie. Taka brona ma zapotrzebowanie mocy 200 koni mechanicznych, jeżeli chodzi o ciągnik, czyli tutaj mamy spory zapas. Brona jest z 2015 roku, 40 talerzy, z tyłu jest wał rurowy, waga tej brony 2650 kg. I kolejny uczestnik z broną talerzową
ostrożnie tutaj, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Może niech najpierw jeden zestaw wyjedzie, później drugi zacznie się prezentować. Najważniejsze, żebyśmy robili to wszystko bezpiecznie. Przyjechał do nas z tym zestawem Kacper Kałek z klasy pierwszej B, ciągnikiem John Deere 7430 Premium. Ciągnik posiada 16 biegów, moc maksymalna 170 koni mechanicznych, prędkość 50 km na godzinę, udźwig podnośnika 4800 kg. Ale Kacper przyjechał broną talerzową, półzawieszaną firmy Lemken, o szerokości 5 metrów. Zobaczcie, tam mieliśmy bronę talerzową zawieszaną o szerokości 5 metrów, a tutaj mamy półzawieszaną, również rozkładaną hydraulicznie, żeby oczywiście można było się takim sprzętem poruszać po drogach. Talerze średnicy 645 mm, rozmieszczone co 12,5 cm, zabezpieczone sprężynami i z tyłu jest podwójny wał. Znów mamy inny wał z tyłu. Adrian odjeżdża, wjeżdża do prezentacji i zacznie prezentować się Kacper Kałek. Koła do góry, maszyna na dół i jedziemy. Kolejny uczestnik to Bartosz Lubik z klasy trzeciej B, który jako nawigatora wybrał sobie Oliwię Guzowską. Przyjechał ciągnikiem Case Maxum 120 o mocy silnika 120 koni mechanicznych. Ciągnik z 2013 roku. Czterobiegowa skrzynia przekładniowa pozwalająca rozwinąć prędkość do 40 km na godzinę. I jak Państwo widzicie, przyjechał nowym, jeszcze nieużywanym, ze świeżą, niewzruszoną farbą, agregatem bezorkowym Grano System PTNL 2,5. Agregat zawieszany 2023 roku, czyli tak jak powiedziałem, nówka o szerokości roboczej 2,5 metra. 8 zębów w typie sprężynowym i taki agregat służy do uprawy bezorkowej, czyli możemy uprawiać tutaj coś bez orki. Zaraz na chwileczkę orkę, myślę, że zobaczycie, choć jest sucho, choć się kurzy, ale myślę, że będzie tą orkę można tutaj też pokazać. Kolejny uczestnik pokazów, który do nas podjeżdża, ciągnikiem Belarus 952 o mocy 95 koni mechanicznych, to Michał Sobczak z klasy trzeciej. Michał przyjechał do nas takim narzędziem dosyć dziwnym, jeżeli chodzi o rolników. To przyjechał do nas pługiem leśnym. To jest inny pług niż te pługi nasze lemieszowe. On odkłada glebę na dwie strony. Za chwileczkę to zobaczymy. Pług leśny, który waży 1200 kg, jak mi tutaj napisał, czyli na to nie wygląda, ale jest bardzo, bardzo ciężki i za chwileczkę pokaże nam, jak praca z takim pługiem wygląda. Michał ma nam wykonać taką bruzdę, która posłuży nam do rozpoczęcia orki. I jestem ciekaw, czy ta bruzda jest taka, jak powinna być, panie Pawle? Nie jest taka? Nie jest taka. A co tej bruździe brakuje, że nie jest taka?
Wody jej brakuje pewnie, no właśnie. Coś, na co my w tym momencie nie mamy większego wpływu. Michał zrobił bruzdę, a podjechał do nas pługiem obracalnym, jak widzicie, pługiem, który się obraca. Michał Guzek z klasy trzeciej. Poczekaj, Michał, jeszcze niech o tobie powiem. Ciągnikiem New Holland TS100A o mocy 101 koni mechanicznych z 2005 roku. I przyjechał, jest to ciągnik, który jest dodatkowo wyposażony w ładowacz czołowy marki Stoll i jest on zagregatowany z pługiem obrotowym czteroskibowym firmy Kverneland F160 wyposażonym w zabezpieczenia resorowe oraz przedpuszki, takie małe korpusy, które są przed tymi korpusami głównymi, to są przedpuszki. No i zobaczymy, jak w tych trudnych warunkach uda nam się wykonać tą orkę. Czy w ogóle uda nam się, czy nie. Ale jesteśmy pełni nadziei i optymizmu. Uda się, uda się. Tak jest. I podjeżdża do nas drugi uczestnik z pługiem. Jest to Radek Synoracki z klasy czwartej B. Uwaga, 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 bo Radek cofa, a on nie zawsze widzi, gdzie cofa. Także trzeba troszeczkę też wziąć poprawkę. Radek przyjechał ciągnikiem Case Maxum o mocy 125 koni mechanicznych, rozwijającym prędkość 45 km na godzinę. Ciągnik jest z 2020 roku i jest zagregatowanym z pługiem Lenken Vari Opal 140X, pług czterokorpusowy, czteroskibowy o odkładnikach ażurowych. Zmienna, płynna regulacja szerokości pracy od 30 do 35 cm. I Radek postara nam się wykonać orkę. Najważniejsze, żeby pług wszedł w ziemię. Wszedł czy nie wszedł? Dobrze, wszedł, czyli jedziemy. Ale panie Pawle, tymi pługami by musieli chyba kilka razy przejechać, prawda? Czyli Franka cofniemy troszeczkę. Za wcześnie tam tutaj przyjechał. O, ale rusza Piotrek do pracy. Była jakaś awaria chyba sprzętu, która wydaje mi się została usunięta i Piotr próbuje nam zbalotować to, co jeszcze na polu pozostało. Może się uda. A my musimy chwileczkę poczekać, aż chłopaki jeszcze troszeczkę nam tutaj poorają, żeby można wykonywać dalsze, kolejne zabiegi. Pługi jadą, a myślę, że może już jest tyle miejsca, żeby mógł wjechać kolejny uczestnik. Będzie to Franek Czekała, który za pilota wziął sobie dzisiaj Roxanę Rutę z klasy pierwszej B. Franek przyjechał ciągnikiem klas Arion 630 z 2022 roku, czyli też ciągnik praktycznie nowy, o mocy 165 koni mechanicznych w wersji Cebit, wyposażony w skrzynię Hexashift, które posiada 4 zakresy po 6 biegów, przełączanych nawet pod obciążeniem. 6-cylindrowy silnik, który pozwala rozwinąć prędkość 45 km na godzinę. Ciągnik jest zagregatowany z wałem włókowo-łąkowym Agrofactory Grom o szerokości 6,3 metra. Wał typu Cambridge, wyposażony w włókę składaną hydraulicznie. Franek zaraz nam to rozwinie i pokaże jak te wały pracują w polu.
wały są rozwinięte i za chwileczkę będą opuszczone do pracy. Dobrze, Franek już pracuje. Kolejnym uczestnikiem jest Mateusz Szukała z klasy 4B, który jako nawigację wybrał sobie, czy nawigatora wybrał sobie Grażynę Jaskulską z tej samejże klasy. Przyjechał ciągnikiem Fendt 720 Vario 2012 roku. Ciągnik o mocy 200 koni mechanicznych, 6-cylindrowy, zagregatowany z wałami uprawowymi oraz włóką marki Wederstadt z roku 2022. Wały Cambridge, czyli podobnie jak u Franka, o szerokości 6,2 metra i wadze 3 tony. Za chwilę Mateusz też się rozłoży, ale musimy poczekać, aż ruszy nam tutaj Franek. Zaraz Mateusz rozłoży, tylko musimy to poczekać chyba, aż Franek wróci, żebyście tutaj chłopacy nie zablokowali gdzieś. A mamy jeszcze do owinięcia baloty, mamy jeszcze coś tam do sprasowania, czyli powoli to pole kończymy po pewnych tam perturbacjach, ale mamy nadzieję, że uda się to wszystko zrobić. Franek jest pod końcem pola, Mateusz rusza swoim zestawem z wałami uprawowymi. Troszeczkę było płytko zaorane chyba i coś tam się zapycha z tego, co widzę. Dobrze, chwileczkę poczekamy, aż chłopacy zjadą. Panie Pawle, żebyśmy tutaj teraz nie doprowadzili do jakiejś kolizji. Pole zostało zaorane, wstępnie doprawione wałami i teraz dochodzimy do takiej uprawy zasadniczej, która już przygotowuje rolę do siewu. I do tego służą agregaty uprawowe. Takim agregatem przyjechał do nas Kacper Pigla z klasy 1B, ciągnikiem Kubota M7151 Premium, ciągnik rozwijający 24 biegi do przodu, posiadający 24 biegi do przodu, tyleż samo do tyłu, ciągnik z 2018 roku o mocy 151 koni mechanicznych. Ciągnik wyposażony w przedni trójpunktowy układ zawieszenia, rozwijający prędkość do 50 km na godzinę i pracuje on z agregatem uprawowym Agromasz o szerokości 4 metrów, z tyłu wał Crosskill, zęby zakończone gęsią stopką, z przodu włóka, wał strunowy, agregat zawieszany, składany hydraulicznie, jak to było widoczne. I
Kacper pracuje, chłopacy, Franek zjeżdża z wałami, Mateusz za chwileczkę też chyba dojedzie tutaj. Wojtek owija folią, jak widzicie. Teraz chyba tam Bartek Grelka odwozi baloty w bezpieczne miejsce. Kolejny uczestnik, który jedzie do nas agregatem uprawowym, to Adrian Nowak z klasy drugiej B. Adrian przyjechał ciągnikiem Zetor 8245 o mocy 80 koni mechanicznych z agregatem uprawowo-siewnym, ale jak widzimy, ten agregat będzie pracował jako uprawowy, ponieważ siewnik nie jest zawieszony, czyli będzie nam doprawiał glebę do siewu. Agregat o szerokości 3 metrów. Ale teraz mamy znowu jakiś tam zator, jakiś korek. Chwileczkę, musimy poczekać. Adrian, poczekaj chwileczkę jeszcze. Niech poprzednicy twoi wjadą. Ale Adrian i tak już ruszył. Jedzie swoim rytmem, że tak powiem. Ostrożnie, niech Kacper odjedzie bezpiecznie i później może podjeżdżać kolejny uczestnik. Kolejnym uczestnikiem jest Wiktor Fagasik z klasy pierwszej B, który przyjechał ciągnikiem John Deere 7280R z 2013 roku. Ciągnik o mocy 280 koni mechanicznych, ale maksymalna moc, jaką może osiągnąć, to jest 310 koni mechanicznych. Przyjechał agregatem uprawowym Farmet Compact K600. Jest to agregat półzawieszany, rozkładany hydraulicznie o szerokości pracy 6 metrów. Wyposażony z tyłu w wał strunowy, z przodu również 27 redlit oraz włóka wyrównująca. Zapotrzebowanie mocy do tego agregatu to 230 koni, czyli mamy pewien zapas. I Wiktor rusza, pokaże nam jak ten agregat pracuje. Kolejnym uczestnikiem, który do nas podjechał, jest Mateusz Dziamski z klasy drugiej B. Mateusz podjechał do nas ciągnikiem Fendt Vario wersja Profil Plus z 6-cylindrowym silnikiem o mocy 240 koni mechanicznych, wyposażony w nawigację RTK z dokładnością do 2 cm, plus automatyczne nakręcanie na uwrociach, przedni trójpunktowy układ zawieszenia i przedni wał odbioru mocy, amortyzowana przednia oś, maksymalna prędkość 55 km na godzinę, czyli też musi uważać
na radary. Ciągnik jest zagregatowany z agregatem uprawowo-siewnym, czyli tutaj w tym przypadku na jednym przejazdem możemy pole i uprawić i równocześnie zasiać. Agregat uprawowo-siewny firmy Amazon ADP Special z 2021 roku o szerokości 3 metrów z ciężką broną aktywną, redlicami talerzowymi i z hydraulicznym dociskiem redlic. Elektryczny napęd wysiewający pozwala na uzyskanie różnych norm wysiewu na danym polu, korzystając z mapowania map, czyli przy ustawieniu tego siewnika w jednym miejscu możemy wysiać 200 kg, a w innym na przykład 160, jeżeli to mapowanie jest wgrane i można to wykorzystać. Prosimy bardzo, Mateusz wjeżdża w pole. Wszystkie sprzęty były wymyte, wyczyszczone, wypieszczone, a po pokazie w tym kurzu znowu będą do mycia. Także taki urok tych pokazów. Podjeżdża już do nas Jakub Netter i Ola Środecka jako pilot, czy tam nawigator, jakbyśmy to chcieli nazwać, ciągnikiem John Deere 6930 z 2012 roku o mocy 150 koni mechanicznych z skrzynią biegów Power Quad, która ma 20 biegów do przodu i tyle samo do tyłu, i ciągnik jest zagregatowany z agregatem uprawowo-siewnym Horsch Pronto 2011 roku o szerokości roboczej 3 metrów, czyli znów mamy agregat uprawowo-siewny. Wały gumowe z przodu, dwie sekcje talerzy, wały ogumione z tyłu i sekcje wysiewające. Redlice talerzowe, to znaczy, że można by tym siewnikiem siać nawet w nieuprawioną, w niezaoraną, w niedoprawioną rolę. Tymi zestawami siewnymi, które zaprezentował nam Mateusz i który prezentuje teraz Jakub, wysiewamy nasiona zbóż, rzepaku, roślin oleistych, możemy trawy siać tymi siewnikami. Natomiast są też takie rośliny, które siejemy precyzyjnie, które trzeba zasiać ściśle w odpowiedniej odległości nasionko od nasionka w rzędzie i są to tak zwane siewniki punktowe. Takim siewnikiem punktowym przyjechał do nas Mateusz Łysiak, nasz tegoroczny absolwent z klasy 4, ciągnikiem John Deere 130, John Deere 6120M o mocy 133 koni mechanicznych. Ciągnik nowy z 2023 roku, oświetlenie robocze LED 360, naprowadzanie GPS, Sterafire 6000, przekładnia AutoQuad plus EcoShift, która pozwala uzyskać prędkość 40 km na godzinę. Siewnik jest wyposażony zagregatowany z siewnikiem do warzyw Monofem. Jest to siewnik pneumatyczny, punktowy do precyzyjnego wysiewu różnych nasion warzyw, począwszy od jakichś tam buraczków, markwi, pietruszek, pasternaków, po cebulę i jeszcze inne warzywa. Siewnik jest z 2021 roku, szerokość robocza siewnika 150 cm, czyli nieduża,
Trzeba się na tym polu troszeczkę najeździć, ale takim ciągnikiem myślę, że można jeździć sobie nawet bardzo, bardzo długo. I Mateusz prezentuje nam siew, jak wygląda siew punktowy warzyw. Siewnik punktowy do warzyw. Punktowo siejemy warzywa, punktowo siejemy buraki cukrowe, kukurydzę. No inne rośliny też już czasami są takie próby, ale głównie tutaj te gatunki, o których teraz mówię. I Mateusz prezentuje nam siewnik punktowy do warzyw. Można powiedzieć siewnik malutki, nieduży, ale bardzo drogi. Nie powiem, ile on kosztuje, bo mogliby się niektórzy przerazić. Natomiast podjeżdża do nas kolejny uczestnik z siewnikiem również punktowym do kukurydzy. Jest to Konrad Fagasik, którego naprowadza, nawiguje Marcelina Molenda. Konrad przyjechał ciągnikiem Claas Axion 830 z 2016 roku o mocy 240 koni mechanicznych z 6-cylindrowym silnikiem. Skrzynia bezstopniowa Smatic, prędkość maksymalna 53 km na godzinę. Ciągnik również wyposażony w system kierowania równoległego Claas GPS Pilot. Siewnik to Kun Maxima 3RT z 2023 roku. 8 sekcji wysiewających. Siew można wykonywać z prędkością do 10 km na godzinę. Jest wyposażony w komputer sterujący i automatyczną kontrolę sekcji. Mateusz kończy siać warzywa, a Konrad sieje już kukurydzę. I przed nami ostatni uczestnik dzisiejszych pokazów, Bartek Kowalka, nasz absolwent tegoroczny z klasy 4, który wiezie ze sobą Patrycję Szukałę z klasy 3C. Ciągnik Case Puma 150 z 2020 roku. Maksymalna moc 200 koni mechanicznych, prędkość 43 km na godzinę, udźwig podnośnika 8300 kg i również ciągnik wyposażony w nawigację z dokładnością do 2 cm. Ciągnik współpracuje z siewnikiem punktowym firmy Wederstadt Tempo T6, również z 2020 roku. Siewnik zasiał już 1600 hektarów. Rozstaw siewu można regulować od 45 do 75 cm. Możliwość siewu kukurydzy, buraków, słonecznika, rzepaku. I siewnik ma również zbiornik do nawozu o pojemności 1200 litrów, gdzie możemy równocześnie z siewem nawozić. I ten siewnik jest wyposażony w zmienny wysiew i automatyczne rozkładanie sekcji. I ostatni uczestnik, czyli Bartek zjeżdża z pokazu. I to był ostatni
ostatni zespół, który nam się prezentował. Może jakieś brawa by ci uczestnicy dostali, bo w trakcie tych braw nie słyszałem. Czyli nie wiem, czy to się podobało, czy nie podobało. Chodziło o to, żebyście zobaczyli, jak dzisiaj rolnictwo wygląda, czym pracujemy, jakim sprzętem pracujemy. Ten sprzęt jest bardzo różny. Od ciągnika z 68 roku, który cały czas jest sprawny, spełnia swoją funkcję, po najnowocześniejszy sprzęt, który kosztuje, no już muszę wam powiedzieć, dzisiaj nie setki tysięcy złotych, ale już te kwoty przekraczają nawet milion złotych. Czyli gdyby wziąć wartość tego sprzętu tutaj, no to ładnych kilka milionów by się na pewno zebrało. Dziękujemy uczestnikom, zapraszamy teraz wszystkich pod mechanizację na plac, na dalszą część naszej dzisiejszej imprezy. Tam będzie poczęstunek, tam będzie piknik, zapraszamy gości, wszyscy, którzy do nas przyjechali, uczniowie z podstawówek, którzy chcą do nas przyjść, ich rodzice, prosimy do nas, prosimy rodziców, którzy przyprowadzili sprzęt, zapraszamy wszystkich na drugą część naszej dzisiejszej imprezy.